Cześć, z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na jeden z klasyków polskiej kuchni, czyli leniwe pierogi z bułką tartą. Są bardzo proste w przygotowaniu i stanowią zaskakująco wartościowy posiłek dzięki twarogowi. Jednak ich główną zaletą jest przede wszystkim to, że są po prostu przepyszne. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych leniwych pierogów zaczynamy od zmielenia twarogu na średnim sicie. Warto zrobić to samemu, ponieważ twaróg sernikowy z wiaderka jest według mnie zbyt delikatny, a własnoręcznie mielony ser nada kluskom odrobinę zwartej struktury. Ser wystarczy zmielić tylko raz. Kiedy ser jest odpowiednio przemielony, dodajemy 3 żółtka oraz miękkie masło. Składniki dokładnie ze sobą mieszamy do całkowitego połączenia. Listę składników i przepis znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. Następnie do twarogu przesiewamy mąkę pszenną i dokładnie mieszamy. Uzyskamy w ten sposób bardzo gęstą masę serową, którą należy rozluźnić i przede wszystkim napowietrzyć. W tym celu wykorzystamy białka jajek, które oddzieliliśmy wcześniej od żółtek. Białka ubijamy mikserem na sztywną pianę, jednak nie robimy tego zbyt długo, żeby nie przebić pęcherzyków powietrza. Odpowiednio ubite białko przekładamy w kilku partiach do masy serowej, za każdym razem dokładnie mieszając. Jest to też dobry moment na posolenie masy serowej, szczególnie jeśli tak jak ja zapomnieliście o tym wcześniej. W ten sposób uzyskamy luźne, ale nie rozpływające się ciasto. I takie właśnie ma być. Może Was korcić, żeby dodać więcej mąki, ale absolutnie nie ma takiej potrzeby. Zbyt dużo mąki sprawi, że kluseczki będą zbyt twarde. Kiedy ciasto jest gotowe, zabieramy się za formowanie naszych leniwych pierogów. Podsypujemy mąką blat, na którym będziemy wyrabiać kluski. Wykładamy następnie część ciasta na blat i delikatnie oprószamy je mąką od góry. Jeśli chcecie, możecie też delikatnie obsypać mąką dłonie. Z ciasta rolujemy długi wałek, który następnie dzielimy na równej wielkości kluseczki. Robimy to niemalże niedbale. Im więcej będziemy się bawić z ciastem, tym większe ryzyko, że będzie się kleić. Gotowe kluski układamy na podsypanym mąką talerzu i postępujemy tak z całym ciastem. Gotowe kluski wrzucamy do wrzącej, osolonej wody. Po wrzuceniu ich możemy delikatnie zamieszać z zawartością garnka, żeby uniknąć przywarcia klusek do dna. Kluski gotujemy przez 2 minuty od momentu, kiedy wypłyną na powierzchnię wody. Po tym czasie wyciągamy je łyżką cycakową i odsączamy z nadmiaru wody. Kluseczki gotujemy w kilku partiach, żeby w garnku nie było zbyt tłoczno. W następnym odcinku będziemy mieć okazję trochę bardziej pobawić się z ciastem. Przygotujemy zaplatane bułeczki z nutellą. Już teraz serdecznie zapraszam. Tak przygotowane kluski są gotowe do podania. Ale, przecież nie podamy ich tak całkowicie na sucho. Wracamy na kuchenkę, gdzie na patelni rozpuszczamy masło. Następnie wrzucamy do niego cukier i dokładnie mieszamy. Wszystko podgrzewamy ze sobą tak długo, aż cukier się rozpuści. Następnie dodajemy bułkę tartą i podsmażamy ją przez około 2 minuty, aż nabierze złotego koloru. Kiedy bułka tarta jest odpowiednio przysmażona, dodajemy do niej odrobinę cynamonu i dokładnie mieszamy. Cynamon nada bułce głębokiego, brązowego koloru. Nareszcie nadszedł czas na kluseczki. Dodajemy je na patelnię i podsmażamy przez minutę. Mieszamy je niemal cały czas, głównie po to, żeby pokryć je całkowicie bułką tartą i masłem. Dzięki temu utworzy się na ich powierzchni chrupiąca i niesamowicie aromatyczna skórka, a sam środek klusek pozostanie miękki. Gotowe pierogi leniwe wykładamy na talerz i podajemy z łyżką gęstej, kwaśnej śmietany.
Możemy je jeszcze posypać odrobiną cukru i cynamonu. Nareszcie można się częstować. Próbujemy. Całe dzieciństwo przeleciało mi przed oczami. Leniwe są pyszne i mięciutkie. Bułka tarta chrupiąca, a cynamon stanowi prawdziwą wisienkę na torcie. Myślę, że warto było wyciągnąć dla nich maszyny do mielenia z dna szafki. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, do jakich smaków dzieciństwa wracacie najchętniej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!